Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszne, tradycyjne krokiety wigilijne z kapustą i pieczarkami. Zamieniłam suszone grzyby na pieczarki, dlatego że jedzą je również moje dzieci, a nie daję im suszonych grzybów. Takie krokiety są naprawdę pyszne, idealne do barszczu. Z tego przepisu wychodzi około 20-22 sztuki, także całkiem sporo. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynam od ugotowania kiszonej kapusty. Odcisnęłam ją mocno, zalałam świeżą wodą. Dodaję 2 listki laurowe, 2 ziela angielskie i około pół łyżeczki mielonego kminku. Przykrywam i gotuję do miękkości. Jak jest miękka, odcedzam i studzę. Kapusta mi już wystygła, już obciekła odrobinę, ale jeszcze musimy ją całkowicie odcisnąć z nadmiaru wody, bo ona jeszcze w sobie wody ma sporo. Kapustę na razie odstawię i zajmę się pieczarkami. Kilogram pieczarek muszę drobno pokroić. Pieczarki pokrojone, jeszcze tylko w kostkę kroję 2 cebule. Na patelnię głęboką daję odrobinę oleju. Jak się rozgrzeje, podsmażam na nim cebulkę na złoto. Do zrumienionej cebulki dodaję pieczarki. Możecie dodać jeszcze odrobinę oleju, jeśli potrzeba. I na największym ogniu smażę pieczarki, aż zmniejszą odrobinę swoją objętość, a woda z nich odparuje. No i zaczną się przysmażać. W międzyczasie, jak podsmażają mi się pieczarki, pokroję moją kapustę jeszcze dużo drobniej, żeby ją już później nie mielić. Pieczarki zaczynają się już przysmażać, więc możemy dodawać pokrojoną kapustę. Razem z kapustą smażymy jeszcze około 10-15 minut. Oczywiście musimy ją doprawić majerankiem, około 2 łyżek, solą, pieprzem i jeszcze możecie dodać trochę mielonego kminku. Mieszamy dokładnie i smażymy. Ona podczas smażenia dopiero nabierze fajnego smaku. Ja dodaję jeszcze domową wegetę. To są suszone warzywa z mojego ogrodu. Przepis znajdziecie na moim kanale. Taką wegetę bez żadnych ulepszaczy możecie również tutaj dodać. Na pewno wzbogaci smak farszu. Po około 15 minutach nasz farsz jest gotowy. Musimy go trochę przestudzić. Farsz do naszych krokietów mamy już gotowy, więc możemy zrobić ciasto na naleśniki. Pokażę Wam przepis na około 20 naleśników. Cieniutkich. 4 jajka, łyżeczka soli. Rozmiksujemy krótko i będziemy dodawać na przemian mąkę i mleko i wodę. Mąki mam 4 szklanki, jest to około 770 gramów. Mleka mam 750 ml i wody zimnej 750 ml. Dodajemy na przemian. Nie dajemy wszystkiego naraz, tylko po trochę, żeby nam się nie zrobiły grudki. Miksujemy, aż wszystko dodamy do środka do miski i się ładnie połączy. Ciasto na naleśniki wychodzi dosyć rzadkie, ale takie ma być. Po zmiksowaniu odstawiam je na około 30 minut, niech sobie odpocznie.
Po tym czasie możemy smażyć naleśniki. Patelnię smaruję lekko zimnym masłem, które nabijam na widelec. I nalewam porcję ciasta. Smażę na średnim ogniu. I jak widzę, że z wierzchu mi się już ścięło, przewracam na drugą stronę. Z drugiej strony smażę już króciutko, minutkę, dwie i zdejmuję na talerz. Możemy smażyć następnego. Znowu odrobina masła. Możecie smażyć zupełnie bez tłuszczu. Też się da, jeśli macie dobrą patelnię. Ja jednak lubię w naleśnikach, jak jest odrobina masła, bo one są zupełnie inne w smaku. I smażymy tak wszystkie po kolei. Naleśniki usmażone. Wyszło mi około 22 sztuk. Mięciutkie i delikatne. Możemy je nadziewać farszem. Naleśnik kładziemy sobie na blacie lub na deseczce. Na każdy nakładamy około 2 łyżek farszu, nie za dużo. Spłaszczamy na środku i zawijamy najpierw boki do środka, a następnie pomału w rulonik. I gotowe. I robimy tak każdy po kolei. Przygotuję sobie teraz jajka, na razie 2. Roztrzepię mocno i oczywiście bułkę tartą w drugim talerzu. Jajko doprawiam solą i pieprzem. I możemy obtaczać nasze krokiety. Najpierw w jajku, potem w bułce. I następny. Smażymy na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju na średnim ogniu z każdej strony, żeby się ładnie zrumieniły. Obsmażone z każdej strony układamy na talerzu i podajemy koniecznie z kubkiem czerwonego barszczu, na który przepis znajdziecie zaraz na końcu filmu. Polecam Wam serdecznie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!